777 bluz, 777 koszulek, 777 wlep hurakan. W tym momencie drop dla was na sklepie. Zupełnie nowy, luźniejszy krój bluzy, luźny krój koszulki. Na plecach duże zdjęcie STO w nowym wydaniu. Na froncie niewielkie logotypy. Na rękawie symbol STO V10. Bluzy szare oraz czarne. Koszulka z innym zdjęciem na plecach dostępna w ciemnym wydaniu. Możliwość zakupienia boksa, w skład którego wchodzi koszulka, wybrana przez ciebie bluza, obydwie limitowane wlepy w zestawie 75 zł taniej. Warto wspomnieć, że to technologia naszycia, a nie nadruk, który mógłby popękać. Więc tak jak mówię, limitowana ilość nawiązująca do numerów Hurakana. Każdy, kto zdąży, temu gratuluję. Ta kolekcja to rozp***dol. Ej, moi kochani, 18 880 zł i 50 groszy kosztowało to, co widzieliście do tej pory w tym materiale. Czajcie to? Weszliśmy na jakiś taki absurdalnie p***ny poziom, że mi po prostu sprało łeb i mówię, k***a, ten początek musi być zajebisty. Moi widzowie muszą dostać coś pojebanego, to musi być piękne jakościowo. Dawajcie, załatwimy światło, załatwimy taki dźwig do wożenia kamery, załatwimy studio, przywieziemy auto, 50 osób na planie. Moi kochani, to jest zgubne. Ale 18 800 zł dałem za pierwszą minutę tego filmu, no nie? Powiem wam, że zajebiście się z tego cieszę, nie? Bo to było fajne. Moi kochani, jestem w jedynej należytej bluzie na tym materiale. Powiem wam, że jestem z niej mega zadowolony. Są piękne aglety, piękna naszywka. Zobaczcie, że to jest w ogóle wyhaftowane, no nie? Zobaczcie tu, V10 STO, logotyp STO. I to, co się dzieje na plecach, nie? Pokaż im to z bliska. Pokaż im, że to jest chłopie przyszyte, nie? Ej, jest dobrze czy nie? Mega dobrze. Ale jest dobrze czy nie? Jest mega dobrze. Ale powiedz szczerze. No zajebiście. Nosiłbyś tak? Oczywiście, żebym nosił. On stoi tu, ja go mam na plecach, ale on jest tutaj. A my, moi kochani, w tym momencie wyjeżdżamy na Rumunię. Czy do Rumunii? Jak się mówi? Wyjeżdżamy do Rumunii. No to jedziemy do Rumunii. Dobra, jak zawsze na wyjeździe godzina opóźnienia. Jedziemy fajnym składem, bo było dużo chętnych, zorganizowaliśmy więc auta. BMW M4. Chyba najbardziej znane i najbardziej katowane M4 w historii III RP. Za sterami gość, który starym fanom kanału może wydawać się znajomy z gęby. W kilku odcinkach rzeczywiście się pojawił. Rafał Haznar, czyli... Przepraszam, pan jest ze Speedland i z Depki. Jeszcze jedna impreza, tak? Tak, jaka? To wszyscy wiedzą. No jaka? No, jaka? No, jakaś zona, jakaś... A będzie w przyszłym roku? Kto ma wiedzieć, ten wie. Ten wie. Kolejne M4, takie zielone, zasadniczo bliźniacze do tego illegalowego. Za jego sterami zasiada ten oto jegomość, Kuba. Dla Kuby zasady ruchu drogowego znaczą mniej więcej tyle samo, co... nie wiem, nic? Więc może być zabawnie. X3 jako wóz operacyjny, kamera car. No i w lawecie jedzie Lambo. Zamknięte w naczepie, jedzie tak aż do granicy. Paręnaście kilometrów za granicą, zrzucamy je i w nie wbijam. Podczas kiedy to nagrywamy, nikt nie widział go jeszcze w nowym oklejeniu. Musimy więc wywieźć go z kraju tak, aby ktoś go nie zespotował. Skoro znacie już nasz wesoły klub fanów motoryzacji, to przystanek numer 1, stacja benzynowa. Zwróć uwagę na oponę lewą, kurwa, bo to może być trochę bardziej... Ale co się stało? Kurwa, opona jest. Saba jeździł, kurwa, ostatnim autem i się zastanawiam, czy upierdał, czy nie. Ty, no powiem ci, że ta dziura na trasę do Rumunii, to ona jest taka w sam raz. Ale to jest Michelin Pilot Sport, będzie git. Zobaczcie. Lewe będę brał, prawo odpuszczam. Taki masz plan? Na całą trasę? Całą trasę to chill, kurwa. Dopiero tam na tych zakrętach. To fajnie. Ty, lawety jednak nie zostawiamy na granicy. Jak ja widzę, że Sarnecki chłopie jedzie 9-godzinną trasę z dziurą w oponie, to ja wiem, że ta laweta będzie potrzebna. Pojedziemy lawetą. Powiem wam szczerze, że to jest postać, która u mnie na kanale kiedyś tam się pojawiła i zawsze jest kurwa śmiesznie, no nie? Siemano! Mogę zdjęcie? Mordo jeszcze nikt nie widział w Polsce. Poważnie, ja będę pierwszy? Tak, ale nie możesz robić zdjęć. No nie będę robić zdjęć. I musisz powiedzieć, co myślisz, ale szczerze. No to dobra. Ja pierdolę. To twoje Lambo? No. Ale kozak. Człowieku. Perełeczka. Ale lepiej niż było, co? No było, no tak, tak. A jakie było wcześniej? Czarne. No. W czarnym macie czerwone takie dokładeczki. A teraz jest dobrze, co? Też fajnie wyglądało, ale no kozak. 10 na 10. 11 na 10.
zajebisty. Moi kochani, kto z was nie śledzi mnie na Instagramie, ten powinien zacząć. Jak tutaj jechaliśmy, to teraz wyświetla się wam o tutaj torka, którą dodaję. No i wiecie co? Noga spadła ze sprzęgła, gaz się zablokował. Prawda jest taka, że wypadki chodzą po ludziach. Śledzisz mojego Instagrama? Jak nie, to wpadaj. Powinno ci się spodobać. Ja tymczasem wsiadam, odpalam, zjeżdżam, a resztę tej pięknej trasy pokonuję już na kołach. Sytuacja była taka, że żeśmy się pierdolnęli na robocie. Okazało się, że Huracan ma silnik z tyłu, więc trzeba go pakować tyłem do kierunku jazdy. No i obliczenia przy projektowaniu drzwi nie poszły nam tak jak trzeba. No i mamy tył do przodu. Trzeba się po prostu przesunąć. Ja p***le. No jebany. No p***dolony na maksa. Moje kochane mordeczki, teraz, kiedy postawiłem go po raz pierwszy dla was w słoneczku, nie powiecie mi, że to, co tutaj stoi za mną, nie jest piękne. Ja jak odebrałem ten samochód, on był czarno-czerwony, tylko i wyłącznie po to taki konfig został wzięty, żebym ja mógł raz na jakiś czas zmienić sobie jego look. Czarny samochód jako baza jest banalny do oklejenia. Możemy sobie zmieniać co pół roku to, co tutaj będzie. Mi się to mega podoba. W tym materiale będziemy jeszcze mieli piękne miejsca do tego, aby obejść tą okleinę dookoła, aby powiedzieć wam, co tutaj dokładnie jest wrzucone, jaki był tego cel i jak zajebiście to będzie wyglądało podczas ruchu na asfalcie. Ja jestem zachwycony. Czy wam się podoba? Zostawcie info w komentarzach. Ja myślę, że naprawdę to jest gruby wóz, nie? Do good, do great, and they talk bad on you. No need, no face, cause they're not factual. I won't stay too long here, I'm just passing through. I might hit the bank and get a bag or two. My mama asked me why you got that cash on you. Second you switch up, they might get mad at you. No, you're not my friend, so no, I'm taxing you. You're all like my sons, I'm going dad on you. Okay, good job. Get mine, no prob. Hit my line, you're irking me. I hit that woosah. No, I don't got perks on me. I sleep good on God. Na trasce wypadało również się coś pogonić. Wielkim zaskoczeniem nie będzie raczej, że Lambo wciąga M4 o parę długości. Inna moc, masa, aerodynamika, skrzynia itd. M4 jak na seryjne auto za 1/4 ceny to i tak spoko. No ale to dwa zupełnie inne auta, dwie zupełnie inne kategorie aut, to tak jakby for fun zabawa. Zaczyna się robić ciemno. Jak ciemno, to i płomienie zaczyna być widać. Postaram się, aby skupić się w filmie jeszcze troszeczkę bardziej na tym zjawisku, ale to, co widzicie teraz na ekranie, to jest dogrzany, podkreślam, seryjny wydech STO. Słońce zachodzi, a całą drogę pochłania mgła. Widoczność zerowa i tak aż do granicy. No właśnie, granicy. I na tej właśnie granicy odbywa się taka akcja, że musicie teraz rozsiąść się i posłuchać tego uważnie i skupić się, żebyście się nie pogubili, bo to, co się tam odpierdło, to jest materiał na jakiś film akcji albo na jakiś komediodramat. Żeby wam wszystko wyjaśnić, żebyście się nie pogubili od samego początku. We mgle my, jako M4 i Huracan, pojechaliśmy na zjeździe prosto. Pojechaliśmy dobrze. Natomiast X3 była dużo dalej za nami i we mgle zjechała prawym pasem. W związku z czym my pojechaliśmy na granicę na wprost do Debreczyna, a oni pojechali do Gyula. Na granicę do Gyula, no mniejsza. 150 km w prawo. No i teraz tak, dojeżdżamy do tej granicy, orientujemy się, że nie mamy żadnych dokumentów od samochodu. Żadnych od ani jednej M4, ani od Lambo. Od Lambo mamy tylko i wyłącznie skan dowodu rejestracyjnego. No i okej, dają nas na bok, mówią, że ciężko będzie przejechać bez tych dokumentów, a na to wszystko, wchodzi Caba. Zapomniałem dokumentów wziąć ze sobą i się okazało, Co że... masz na tej granicy? Powiedz nam. Czy to jest zdjęcie paszportu? Mam skan nawet, ale okazuje się, że nie wystarczy skan. Czy masz dowód osobisty? Również nie posiadam. Czy masz przy sobie prawo jazdy? Również nie posiadam. Jesteśmy w totalnej dupie. My na jednej granicy, a X3 na granicy obok też nie ma dokumentów od samochodu.
Elegancko, każdy ma paszporcik. Jedyne czego nam brakuje to dowodu rejestracyjnego do samochodu. Także próbujemy wjechać na skanie, a zanim damy skan, to dajemy jakiś inny, tak? Tak, damy tutaj sobie, mamy jeszcze od... A mamy czy nie mamy? Czyli od razu wjeżdża jednak skan. A jest, damy sobie dowodzik od lawety. Dobrze. My się pomylili. Ale to na razie mu nie dajemy, damy Trochę jak się zapyta. głupie tłumaczenie X3 z lawetą pomylić, ale każdemu się może zdarzyć. Może się uda. Próbowali zrobić to na patencie. Próbowali pokazać dowód rejestracyjny od lawety, ale jak pewnie się domyślacie, no kurwa, nie wiem jak, ale nie przeszło. No i wejdzie do Kamila i tyle, no. Na razie zostaliśmy nawróceni i nie wjeżdżamy. Pan policjant nie dał się przekonać na skan, ani na dokumenty od lawety. O dziwo. Dostali więc jasną informację z przejścia granicznego: zawracajcie i wracajcie, bez dokumentów od X3 nie przejedziecie. U nas trwa dramatyczna akcja. Dość, że nie mamy dokumentów, a wszyscy lecą na skanach, a kluczowe w tym wszystkim jest to, że Rumunia jest w Unii Europejskiej, ale nie jest w strefie Schengen, w związku z czym mamy przejście graniczne, na którym musimy legitymować zarówno samochód, jak i siebie, to jeszcze do tego wszystkiego trwa akcja poszukiwawcza wewnątrz mózgu Cabanosa, gdzie może być jakikolwiek jego dokument tożsamości. No i dzwoni do chłopaków w X3, w którym leży jego plecak ze sprzętem, że na 90% jego dowód znajduje się w małej kieszonce. Toba też nam kazał, żeśmy sprawdzili u niego w plecaku, bo tam możliwe, że ma paszport. Tam chłopy rusztowanie wiozą. Caba kondonów jakby pół Rumunii chciał wyrwać. Ja pierdolę. Tu jest paszport Saby. To jest międzynarodowy. Chłopaki z X3 podejmują decyzję, że zawijają z granicy, na której nie ma opcji, aby przejechali, i jadą pomóc nam na naszej granicy. My posuwamy się już do najdziwniejszych możliwych rozwiązań, a mianowicie... Kuba właśnie za mną proponuje gościowi łapówę. Nie będę nagrywał, żeby nie było widać, więc albo w lewo i jedziemy, albo w prawo, czyli pucha. Ja sprawdzałem i Rumunia jest jednym z bardziej skorumpowanych krajów Europy, więc jest szansa. Łapówka odrzucona, ale myślę, że i tak możemy to uznać za minimalny sukces, no bo nie wywieźli nas do aresztu. Mija godzina, mija półtorej. Stojące dwie M4 oraz Lambo zaczynają zwracać uwagę coraz większej ilości strażników granicznych. W końcu ze swojej budki wychodzi szef całego przejścia granicznego. Zaczyna dopytywać o samochód. Najpierw o M4, później o drugie M4, a na samym końcu o Lambo. W związku z tym, że wszystko zależy właściwie od niego, jesteśmy skrajnie mili. Może chce pan sobie zrobić zdjęcie, a może chciałby pan, żebyśmy pogazowali, a może chciałby pan sobie usiąść. No k***a, chciał sobie usiąść i chciał się przejechać. Rozumiecie sytuację, w której się obecnie znajdujemy? Jesteśmy samochodami po drugiej stronie granicy, czyli tak naprawdę już na Rumunii. Mamy zatrzymane na chwilę obecną nasze osobiste dokumenty, oprócz dokumentu, który nie istnieje, Cabanosa, a dowódca danego przejścia granicznego wsiada w samochód, który nawet w tej Rumunii nie powinien się znaleźć, po to, żeby się nim przejechać. Kurwa, przejechać! Ja stoję z olbrzymim bólem serca. Strażnik graniczny śmiga moim Lambo. Dlaczego ktoś jeździ moim Lambo? No ale przecież nie powiem mu, że ma wysiąść i wypierdalać, bo wtedy on wysiądzie, każe nam wsiąść i wypierdalać. Więc kulturalnie stoję i patrzę. Zadowolony. Mówię, kurwa, połowa sukcesu. Następne. BMW M4. Wsiada, jeździ. Przychodzi kolejny strażnik, wsiada, jeździ. Dochodzimy do fragmentu, w którym X3 powoli zbliża się już do naszej granicy, a my jesteśmy na etapie żartowania sobie z dowódcą całego przejścia granicznego. Zaczęli nam pokazywać zdjęcia, co to nie robili w Dubaju i na innych wakacjach z ostatnich lat. Zielone światło. Kurwa, rozumiecie to? Pojeździli Lambo pod prąd, w lewo i w prawo,
państwie, w którym te auta w ogóle nie powinny się znaleźć, po czym mówią, okej, ty nie masz żadnych dokumentów, co prawda jest tu przejście graniczne i strefa Schengen, ale okej, możesz jechać dalej. Wasze samochody nie mają dokumentów? Okej, możecie jechać dalej, jedźcie już. Na co my, na bezczela, przychodzimy i mówimy tak, słuchajcie, mamy jeszcze jeden problem, a oni, what's the problem? A my im mówimy, no bo jeszcze jedno auto bez dokumentów tu jedzie i będzie za jakieś 10 minut. They all have ID cards, of course, but they have only scan of the card document. I jaką uzyskujemy na to wszystko odpowiedź? No moi kochani, uzyskujemy taką, że no problem. Pojeździli M4, pojeździli Lambo i wszystko jest. No problem. Powiedz mi jak to jest możliwe? Nie wiem jak to jest możliwe, że zrobiliśmy sobie z przejścia węgiersko-rumuńskiego plac zabaw, na którym zapierdaliśmy, znaczy nie my, tylko celnicy, cudzymi samochodami, bez dokumentów, nie wiedząc kim jesteśmy, nie wiedzieli czy to nie są samochody kradzione, goście się bujali, jeździli pod prąd, także nie no, ogólnie no... Nie, Przeszedłeś tak kiedyś granicę? nie no, ogólnie... Może jutro to zrozumiem, ale dzisiaj na pewno nie. Mieliśmy być w hotelu o 20. Dojechaliśmy o 1. Swoją drogą taka sytuacja, że hotelowy parking pośrodku jakichś starych kamienic. 100-letnia kamienica, a pod nią Lambo i M4 w parze sobie stoją. Piękny kontrast. Dzień kolejny zaczęliśmy sobie od myjni. Na samochodach była masa owadów, masa syfu z drogi i tym podobne. Chciałem doprowadzić Lambo do eleganckiego stanu, żeby po pierwsze cieszyło oko, po drugie dobrze wyglądało pod nagrania i zdjęcia. Misja zakończona sukcesem. Aha, momencik. Jeszcze szybkę trzeba wytrzeć, żeby była lala. Jest? Dobrze? Dobrze? 5 zł. Nie mam. 5. Kolega siedzi, 5 zł, tak? Dawaj dalej, teraz do tej babeczki, Ja umyję. się na mnie patrzyło. Strasznie tu głośno, ale tak musiał się zacząć ten dzień. On się musiał zacząć na myjni samochodowej. Dlaczego? Już wam wyjaśniam. Dlatego, że on tutaj jest czysty, a tutaj był brudny, a on musi być kurwa taki sam. I teraz uwaga, wszyscy patrzą na ekran. 5 minut drogi od cywilizowanej myjni otoczonej sklepami, parkami i budynkami. Co tu się kurwa dzieje? Daj mi tą kamerę. Czy wy to widzicie? Elo? No filma. Pani akurat nie chciała, żeby ją filmować, ale co za miejscowa w ogóle? God? O kurwa, tu stoi jakiś tapczan, wysypisko śmieci. Ci ludzie żyją przy wysypisku śmieci. Jestem w autentycznym pierdolonym olbrzymim szoku. Ja pierdolę, to były slumsy na wysypisku śmieci. Co mam do powiedzenia w kwestii tego, co widzicie na ekranie? Kurwa, nie wiem. Z początku jak tam wjechaliśmy, to mówię, wow, ale miejscówka. Pomyślałem, że to tylko wstęp do jakiejś tam ich cywilizacji. Dopiero po przejechaniu połowy tej wioski skumaliśmy, że to jest całe takie. To nie był tylko wstęp. Po przemyśleniu tematu 10 razy, to ja jestem w takim szoku, że naprawdę nie wiem, co mam wam powiedzieć. Nawigacja zupełnym przypadkiem poprowadziła nas tą drogą. Tego nie było w planach, a to, co tam zobaczyłem, zryło mi łeb. Te dzieci, ten te wysypisko śmieci za tym wszystkim, bryczka z koniem, ich reakcja i radość na sportowe auta. 5 minut od normalnej cywilizacji. Pierwszy raz widziałem coś takiego i to w Europie. Nie zatrzymywaliśmy się wysiąść, bo zwyczajnie by nas przytłoczyli swoją ilością. Wyjechaliśmy na pobliską autostradę, kierunek Sebes.
Fajnie całkiem Lambo otoczone M-kami się prezentuje. Dodatkowo fajne drogi, fajne widoczki, no i fajne parkingi przy autostradzie. Pojawia się więc pomysł na jakże równie fajne ujęcie. Plan jest prosty. Góry w tle, M4 staje na środku. Odpala kapcia. Lambo nawija dookoła. Ten kadr, jak ono wylatuje bokiem z tego dymu. Jezus Maria. Daj to jeszcze raz teraz, montażysta. Puść to jeszcze raz, no. O, dawaj, stop klatka, teraz tak. O, ideolo. Weź podkręć kolorki, żeby teraz był taki cios. O, to jest to. Lala. Pięknie. Dobra, Lambo jedzie dalej, a z dymu znikąd wyłania się teraz zielona M-ka. O, tak jest. Mów tam i reżyser Labuda. Kawał pięknego obrazka. Jeszcze 10 minut drogi, ale dla was to właściwie jest już przystanek, stacja benzynowa. A tam, to jak to w Rumunii. Rumuny. Ale za to jacy przedsiębiorczy. AirPods, yeah? Yeah, man. AirPods. But not original. Original. Not original. No, it's original. Not original. Boss. Not original. I'm not a boss. It's not my car. My father. My father very rich person. It's not my money. My dad is very big businessman in Poland. I know. Yeah, he is making alcohol. Wódecka. Tym się właśnie mój tata zajmuje. I know, but you can print here whatever you want. Yeah, you sure? Yes, but yes. this one is silk. This one has a silk. How can print inside? You can print inside. Come on, man. And make foil dent. Why you make me picture? Serious? Why you make video? No, we are making video just for fun. No worries. No worry. No Tell worries. me, friend, my friend, how much can you give? I don't have money, look. Only Polish złotówki. You don't want my Polish złotówki. I don't have euro, kolega. Tell me please, how much you give me? I have only Polish złotówki. Why give me Polish? Może być Polish złotówki. For sale. Cheese, cash kebab. Jest, okazja. Special price for you. We want AirPods. I will give you 2 packages of lace for AirPods. No chance. Okay, 5. No chance. 5 paczek to już... No kurwa, Przyszedł prawdziwy szef tutaj. What do you have in the bag? Do you have exhaust to Lamborghini? Powiem wam, kurwa, że tu jest na każdym kroku, nie? Jak się używa czasem tego określenia, że ktoś chce coś komuś sprzedać jak Rumun, to nie jest obraźliwe, tylko to jest prawdziwe. Jesteś na stacji benzynowej, podchodzą, jeszcze ci palą Jana, że to są oryginalne AirPods, oryginalne iPhony. Niewiarygodne to tutaj jest, nie? Ej, oni mi się kojarzą z Bartkiem Glinem, z MGP Garage mi się kojarzą. On też tak przychodzi zawsze do mnie i mówi tak: masz noże? Ja mówię, nie mam. A może chcesz mieć? Ja mówię, nie, noży nie potrzebuję. A on mówi, a może perfumy? A może to, a może to? Nice to see you, man. Yes. See you guys. Good job. See you. How much you give me? For what? I don't need. Have a good day, bro. Wyjeżdżamy ze stacji i ostatnia prosta do naszej destynacji tego odcinka. Ale prosta w cudzysłowie, bo na jej drodze są ronda. Rondo numer 1 oraz zaraz później rondo numer 2. Ja żebym się podpuszczał, chyba coś, ale strasznie szerokie rondo tu jest. Jesteś kurwa licencjonowanym popierdalaczem rąd. Dobrze ciągniesz. Dziękuję bardzo, bardzo miło mi to usłyszeć, bo wiem, że dojebałem to nas dobrze do pieca. A no dojebał. Tak jak mówiłem, to jest licencjonowany opierdolacz rąd, tego się nie da opanować. Ale wracajmy do normalności, bo jesteśmy. Ta brama, którą widzicie, to początek trasy transfogarskiej. Kto powiedział, że najpiękniejsza jest Passo Stelvio? No, powiedział to niejaki Clarkson. Davos to Stelvio, the greatest driving road in the world. I my tam byliśmy, ale później Clarkson powiedział tak: zmieniam zdanie, najpiękniejsza jest jednak trasa transfogarska. We were wrong! This is better than the Stelvio! This is the best road in the world! No i co? No i chuj szczelił. Musieliśmy tutaj przyjechać. Co jest tutaj piękne? W momencie, kiedy zjeżdżaliśmy z ronda 20 metrów w tamtą stronę, ostrzeżenie o niedźwiedziach. O tym porozmawiamy jeszcze w dalszej części materiału. Tymczasem wyłączam kontrolę trakcji i wjeżdżam w transfogarską.
cała trasa rozpoczyna się tak, całe to pasmo na szerokość, nie widać końca z prawej, nie widać końca z lewej. Jest naprawdę piękny. Powiem wam szczerze, że te niedźwiedzie to są mega intrygujące, no nie, w tym wszystkim. Jedziemy taką ekipą, że jeżeli spotkamy niedźwiedzia, no to rzeczywiście może być śmiesznie. Oczywiście nikt nie będzie chciał zrobić krzywdy niedźwiedziowi, o ile kurwa niedźwiedziowi da się zrobić krzywdę. Mam nadzieję, że niedźwiedź będzie miał podobne zdanie i nie będzie chciał zrobić krzywdy nam. Z czego kurwa lejesz? Przecież można by go pierdolić samochodem. Albo dać mu coś złego do jedzenia, a ty od razu co? Co myślałeś, że go najemy? Nie no, myślałem, że go pakujemy do samochodu. Nie no, i jakby mamy tutaj taką ekipę, że uwaga, patrzcie to. Caba, a ty jak coś jesteś chętny karmić? Niedźwiedzia? No pewnie, tylko przydałoby się jakieś jabłko. Ja bym to nagrał pod TikToka, ale ważne, żeby Przemo jeszcze nagrywał. Jak będę spierdolony z tym niedźwiedziem, jak mnie dopadnie. Jak mnie dopadnie, to chuj najwyżej. Będę mówił dziewczynom, że walczyłem z niedźwiedziem. Ty, ale wiesz, że jak cię dopadnie, to będziesz kurwa człowiek z blizną. Rzeczywiście ta droga jest piękna. Rzeczywiście ta droga jest bardzo piękna i rzeczywiście ta droga zawiera piękne zakręty. To zobaczcie, jak ta Skoda się składa. Piękny przykład, patrzcie. Tu, no tylko tu już musi być duży kąt, nie? I teraz tak, Lambo Lambem. Mogę spróbować, zaraz coś wymodzę. Ale jakbym ja się przesiadł do drugiej M4 i Kuba, czyli Pershing, pojedzie tą M4, to tu sobie przelecą dwie M4, to będzie Sika la fond ujęcie. Sika la fond. Mamy zieloną kamizelkę, Dobra, nie siedziałem w tym od pół roku. Zobaczmy w ogóle jak jest. 5 minutes later. Ludzie pozytywnie reagują i cykają sobie zdjęcia samochodów. W każdym razie niespodzianka. Okazało się, że Lambo potrafi fajnie przelecieć ten winkiel bokiem. Znaczy może nie niespodzianka, ale ten silnik z tyłu i jak on dociąży tą oś, to ja jak tylko odejmę troszeczkę gazu, no to jadę prosto, więc musi być na gazie, w związku z tym mocno się napędzam. Have a good day, see you bro. Bye. Ale działa. Let's get it. Hop off a C10 passenger. This a G5, no, this not a challenger. I get some lemons with me in the fridge. They cold face, they some cannibals. Say like they gang. Drink a whole bottle, wake up and repeat. Took a little switch the window chill. She said some say pretty. I put a jungle and they got a cold. I bet I come up me. I bet I do shit for the fam. But this shit bigger than me. Colors thoughts in my infinity. Powoli ku szczytowi. Ajdź. No i to, co widzicie teraz na ujęciach z drona, towarzyszyło nam przez blisko 40 km drogi w górę. Te widoki. To serio budzi respekt, ale myślę, że to jest mega satysfakcjonujące. I nawet nie chodzi mi o Lambo czy o M-ki. Wręcz przeciwnie. Jeśli masz byle jakie auto, nie uzbierałeś jeszcze na fajny sportowy wóz, może nie wiem, coś stanęło na twojej drodze i ci przeszkodziło w zakupie. Jedź byle czym, stary. Albo stara, jedź byle czym. Będąc tam z takim widokiem, z ręką na sercu, w chwili refleksji nie skupiasz się na tym, czym jedziesz. Bardzo polecam mordki. To mówię wam tak na poważnie. Jest pięknie. Na poważnie również to dojechaliśmy na sam szczyt. A na szczycie jest tunel. No i nie ma co ukrywać. Akurat tam zrobiliśmy pożytek z Lambo. Patrzcie na to. Jechaliśmy na szczyt, tu już zachód słońca, zobaczcie, tylko i wyłącznie na czubkach widać jeszcze promienie słoneczne, ale na szczycie Transfogarskiej najdłuższy tutaj tunel. No i w tym momencie mi przystoi założyć GoPro na głowę, upewnić się,
że mam włączony tryb sportowy, czyli trofeo, upewnić się, że mam wyłączoną kontrolę trakcji, podjechać na start tego właśnie tunelu, wcisnąć lewą nogę, prawo. No i nie zrobić nic innego, jak załadować procedurę startu w STO na wstępie do tunelu. Essa, kurwa, essa. To było to? Tak, to było to. Teraz tutaj mnie wyczep, kurwa. Sam se wyczep. No i kurwa tym oto jakże pozytywnym akcentem witam Państwa dnia kolejnego. Dziś jest jak? W pizdu zimno. I mam w pizdu liści za kołnierzem. Zapakowaliśmy sprzęt, zapakowaliśmy rzeczy. Chodźcie, gdyż tam jest fajnie. A czego tu jest fajnie? Ano dlatego, że wczoraj jak tutaj przyjechaliśmy wieczorem, no to nie było ani jednego miejsca nigdzie tam. Jedyne miejsce, które nie jest miejscem, było przy samym wejściu. No i teraz tak, patrz, chodź tu, daj ten kadr tak z ziemi, o, cyk, o. I powiedzcie mi, że to nie wygląda jak jakaś osada zajebistości. Wsiadam i Lambo Cold Start. Uwaga. Dobra, bez zbędnego porannego przeciągania zapinam pas i jedziemy 10 km w dół. W miejsce warte uwagi. Myślę, że no zresztą, zobaczycie sami. A few moments later. P***olisz niedźwiedź! Kurwa niedźwiedź! Ja p***ole niedźwiedź! Ej kurwa niedźwiedź! Caba wychodzi! Kurwa niedźwiedź! Chcesz wyjść czy nie? Ja nie za bardzo. Nie chcesz, le? Dobra, no to kurwa. Teraz się żyje, kurwa. Ty kurwa jest! Ty, jak się woła na niedźwiedzie? Kici kici, taś taś. Kici kici, taś taś. Dolwa kurwa, dolwa. Ej, bez kitu stoimy w 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 osób tyłem. Się okaże, że z tyłu matka zaraz przyjdzie i będzie kurwa lipa. O skurczyn idzie. Jedziu, mam ja. Jejku, cześć. Cześć, chodź mas. No mas. Raz tu. Połóż mu, połóż mu. Jaki kur... Co mnie straszy? Dobra, nie krzycz na niego, ty chory pojebie, bo cię wpierdoli. Straszył mnie. Panie niedźwiedzie. Dobra, chodźmy. Ja nagrywałem jak ty zdupcasz. Ale obstrałeś zbroję, masz kleksa czy nie? No chłopie, niedźwiedź mnie gonił. Adrenalinka skoczyła lekko. Ale obstrałeś czy nie? Masz kleksa czy nie? Kleksa nie, ale jest adrenalinka. Jak on na ciebie biegł, to ja się obstrałem, a co dopiero ty. Jakby mi przeciągnął po Lambo, po drzwiach albo po masce, to ja bym tego w ogóle nie ściągał, jeździłbym z tym. Tak. I jakby mnie ktoś pytał, co się stało, Podpisać. tak, albo podpisać. Tu był niedźwiedź, datę i godzinę, kurwa. Ej, w ogóle jak abstrakcja, patrzcie to, stoi M4, Lambo, my se stoimy, gadamy jak gdyby nigdy nic, za tobą jest niedźwiedź. Tak. A to całkiem przyjazne. To całkiem przyjazne. Ja jestem dalej pod takim wrażeniem tego niedźwiedzia, że nie bardzo mi się gadka klei. W każdym razie, moi kochani, jesteśmy na Tamie. Tama, która, moi kochani, ma 160 metrów wysokości. Ale zobaczcie, tutaj nic nie wskazuje na to, że to jest 160 metrów wysokości. Ale chodźcie na drugą stronę. Tutaj Nie chcę upuścić. 160 metrów rzeczywiście, moi kochani, jest. Ciekawostka jest taka, że Tama, na której się znajdujemy, powstała przed tym, jak powstała cała ta droga. Moi kochani, droga była budowana tylko i wyłącznie przez 4 lata. Tama budowana była przez 4,5 roku. W najwyższym punkcie 160 metrów wysokości. Czy jest wysoko? No powiem wam, że nie wiem, czy kanał to oddaje, czy YouTube to oddaje, natomiast jest kurwa bardzo
wysoko. Tama, przez którą powstało jezioro, przy którym byliśmy w hotelu. No i co, moi kochani, to jezioro też jest głębokie. W najgłębszym punkcie 155 metrów głębokości. Więc naprawdę to, gdzie my się znajdujemy, jak to tutaj wygląda, jak to wszystko zostało stworzone w połączeniu natura-człowiek, to miejsce absolutnie nie z tej ziemi. I rzeczywiście, chyba zgadzam się z Clarksonem, że to najpiękniejsza droga w Europie. Tama swoją drogą to miejsce, które możecie mieć wrażenie, że już widzieliście, mimo że tu nie byliście. Cyk, 14 sezon starego, dobrego Top Gear. Cyk, znajoma Tama. Byli tu, spali pod nią, jechali nią. W naszym przypadku nie mogło się obyć bez interwencji ochrony Tamy. Nic strasznego w sumie nie zrobiliśmy, ale chciałem się bardzo przełamać w kwestii lęku wysokości, aby uzyskać takie oto zdjęcie w nowej bluzie. No i umówmy się, że strażnik nie był tym pomysłem zachwycony. Ale on nie wiedział, że jak illegal to illegal. Zwijamy się powoli z Transfogarackiej, bo uwaga, szokujące info, drogi na niej są w gorszym stanie niż w Polsce. Dziura goni dziurę. Jest piękna, ale plomby z zębów wypadają. Dobra, ale przymknijmy na to oko. Na wylocie stanęliśmy jeszcze pod książkowym zamkiem Drakuli, a właściwie tym, co z niego zostało. Legenda jest długa, nie będę was zanudzał. W każdym razie to, co widzicie teraz na ekranie, to tyle, co z jego chaty zostało. Uwaga, teraz trzymajcie ci rzemki, żeby was z papci nie wyjechało. To będzie mocne, to będzie mocne. Po tym całym, w cudzysłowie, zamku zjechaliśmy do miejscowości Corbeni, w której to jakimś dziwnym trafem ludzie chcieli, żeby dać mu. No, to mu daliśmy. Ślad jak od cyrkla, podpis zostawiony, lala, montażysta, dawaj teraz mapę. Z tej Corbeni czy Corbeni, kierując się drogą 73C, mieliśmy dojechać do startu Transalpiny. No i tutaj słowo mieliśmy okazuje się jakby kluczowym słowem, albowiem jeden zły zjazd w Rumunii może mieć, jakby to powiedzieć, ciekawe następstwa. Na rondzie zamiast prosto pojechaliśmy po ukosie troszeczkę w lewo. No i, a zresztą, no tego jeszcze nie grali. Nawet w Top Gear nie zajechali aż tak daleko. A jeden zły skręt, nie? Jeden zły skręt w tym wszystkim. Ja pier... Inny świat. Gdzie my trafiliśmy? Ja nie mogę, patrzcie. Chłopaki nas eskortują już przez całą wieś. Tutaj następni czekają. Dzieciaki się cieszą, że guma zapalona, w wiosce po prostu święto. Padają też propozycje. Na koniec jedna z tych z kategorii nie do odrzucenia. Chłop proponuje E46 za M4. Po głębokiej analizie jednakże odpuszczamy. Nie podejmujemy się tej wymiany. Bum! Nagle szybka kontra w negocjacjach od żony handlarza. Dziecko dorzucają gratis. Weź pan jeszcze dziecko. Rafałowi jakaś babka dziecko podaje z tyłu. No, także powiem wam, że grubo. Kilka słów też jest od starszej pani, takiej o miłej, na koniec. Ciao, papa! La tigana venit de Bunia! No i zwijamy. Już na właściwą drogę, już we właściwe miejsce. Tylko jeden drobny przystanek po drodze, bo chciałem się wtopić w otoczenie i przywdziałem w okolicznym sklepie taki oto rumuński kapelutek. Od razu się wczułem, powiem wam. Chyba wtyka mi jakiś Rumun, kuźwa, noże znowu. Nie, ja Bartek, noże.
Chcesz noże? Nie chcę, panie, mam. Masz noże? Mam noże. A co chcesz, co potrzebujesz? Co dać? Nic nie potrzebuję. Na pewno coś się znajdzie, dziewczynę masz, kobietę masz, szczęście masz? Wszystko mam. Masz wszystko, transport, pozwól ci gdzieś rower? Nie trzeba, dziękuję. Nie? Na pewno? Na pewno. Okej, kolegę, jak dużo mi dasz? iPhone. Oryginalny. Możemy sprawdzić. Panie, jak oryginalny? Przecież to plastikowe. Oryginalny, 100%. Możesz ten numer sprawdzić. Ile mi dasz? Naklejony masz numer, panie. Ile mi dasz? 100 euro? Nie chcę. 10 euro też może być. Kapelutek długo jednak nie zabawił, bo mi chuja wywiało przez okno, jak jechaliśmy. Teraz wam nie sprzedam iPhone'a! Ja pierdolę, wychyliłem się, żeby wam sprzedać iPhone'a! Bez kapelusza nie podejmuję próby, nie? Nie ma. Nie, jedziemy dalej, jak będę miał kapelusz, to wam sprzedam. Oho, słyszycie syreny? No, tak się składa, że my też je słyszymy. I to magiczne hasło. Zawracają się. Z całej trójki zatrzymali tylko, jak żeby inaczej, illegalowe M4. My 3 km dalej zjeżdżamy na stację, aby poczekać na rozwój sytuacji. No i co tam się stało? No, policja się nawinęła za nami. No właśnie. Słuchajcie, ze wszystkich miejsc, gdzie robiliśmy głupoty, zatrzymali nas w miejscu, w którym nie zrobiliśmy nic złego. Ale dlaczego zatrzymali akurat tamtą BM-kę? Że oni mają blachy z przodu, nie mają czarnych szyb, wyjątkowo. Słuchajcie, plan jest taki, bo jesteśmy obecnie na wjeździe na Transalpinę, na drugą, jakby równie ważną drogę co Transfogaraska. Więcej wam o tym opowiem za chwilę jeszcze, bo za chwilę sobie w ogóle jeszcze pogadamy o Lambo. Natomiast na chwilę obecną plan jest taki, żeby poczekać na nich, ze względu na to, że jak wszyscy dobrze wiemy w tym materiale, nie ma tam dowodu rejestracyjnego od samochodu. I nie wiem, co panowie policjanci na brak tego dowodu powiedzą. A few moments later. Tak, zbierajcie się, gonią nas! Jadą za nami. Nie, czyli zabrał mi prawko, powiedział, że zmierzył nam prędkość. Oczywiście jak nam dać, on mógł zmierzyć prędkość, jadąc naprzeciwka. Coś tam postraszyli. I co, wzięli was za miasto, żeby szopy nie robić w mieście? Tak, za miasto, aż chcieli chyba... Aha. Ale wiesz, ja mówię, my tylko złotówki, nie? My nie mamy euro, no to goś tam, wiesz, ponarzekał, postraszył, zabiera prawo jazdy. Wiesz. Dobra. I z nimi. Najważniejsze jest to, co jest tutaj. Chodźcie, patrzcie. Tu, zrób zooma. O, widać. Transalpina. Przenieśmy się więc na Transalpinę. Jeszcze dobrze nie wyjechaliśmy ze stacji i podjechała żandarmeria. Myśleliśmy, że przypał, ale panowie zdjęcia Lambo tylko chcieli i teraz sprytne zagranie siadło. Powiedzieliśmy, że jasne, że luz, pewien, róbcie, nie? Oni zapytali, czy mogą wsiąść do środka po zdjęcie. Rozegraliśmy to tak, jak już mówiłem, całkiem sprytnie. Spoko, ale czy my możemy trochę ponagrywać jazdy bokiem i czy przymkną oko? Padło jasne info. Tutaj cały czas ktoś przyjeżdża kręcić jazdę bokiem. Czujcie się więc jak u siebie. No więc myślę, że teraz otwieramy fragment zatytułowany Transalpina. Będą druty z opon. Clear out the room, I'm coming through, they wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill, I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. They thought I lost for snapping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Materiał, kiedy jesteśmy we Włoszech tym oto samochodem. Pełno tam było ciekawostek, ale powiedziałem wam wtedy, że jeszcze troszeczkę tych ciekawostek pozostawię sobie na inny materiał. I mam dla was coś grubego. Chodźcie na tył, bo to właśnie tam zaczyna się cała ta ciekawostka i to jest ciekawostka, która troszeczkę utwierdza mnie w tym przekonaniu, że to wszystko to chyba jednak jest symulacja. Siódemki. Całkiem sporo ich w moim życiu. Na przykład wytatuowane są tutaj, w miejscu zegarka, symbolizując, że to czas na szczęście. Na Instagramie budda.7. Tablice rejestracyjne 777 Budda. Mało siódemek, trzymajcie się k***a krzesła, bo to dopiero
początek. Samochód został zamówiony już rok temu w salonie Lamborghini w Warszawie. Uwaga moi kochani, bo to był 7 maja. Mało? No to lecimy dalej. Jesteśmy sobie w Dubaju w czerwcu. No i co? Przychodzi SMS, że Lambo zostało zarejestrowane. Tablice rejestracyjne te są do odbioru. Wiecie co wtedy było? 7. rocznica, kiedy wyjeżdżałem do Anglii na zmywak, mając 16 lat. To była 7. rocznica. Później były przygotowania do materiału, kiedy nagrywaliśmy odbiór tego Lambo. Tam tworzyliśmy muzykę do tego, tam tworzyliśmy cały plan, musieliśmy pojechać do czeskiej Pragi. I moi kochani, jeżeli to było mało, to był 7.07. I teraz jest już pozamiatane. Nie wierzę w to, co ma tutaj miejsce dookoła tych moich siódemek. Byliśmy we Włoszech, bo Clarkson powiedział, że to najpiękniejsza droga. Lambo było wtedy czarne, zwykłe, seryjne. Nie rzucało się w oczy. Clarkson zmienił zdanie. Powiedział, że Transfogaraska to jednak najpiękniejsza droga. No ale skoro wtedy było tam piękne Lambo, a miejsce okazało się być drugie na świecie według gościa, który, no umówmy się, może ma coś do powiedzenia w tym świecie motoryzacji, no to musimy zrobić jeszcze fajniejsze Lambo, żeby pojechać na jeszcze fajniejszą drogę. I tak, moi kochani, właśnie się stało. Chodźcie, pokażę wam parę rzeczy, które tutaj wrzuciliśmy, żeby narzucić fajny charakter dla tego Huracana. To jedyne takie oklejenie na STO, na pewno w Polsce, czy jedyne na świecie? Szczerze mówiąc, nie wiem, bo może ktoś se gdzieś w jakiejś dżungli tak okleił i o tym nie wiem, więc nie chcę ryzykować tego stwierdzenia. Ja na pewno przy projektowaniu oklejenia tego samochodu bardzo inspirowałem się samochodami, które jeżdżą w Super Trofeo. Bardzo mi się STO, no zresztą tak jak sama nazwa wskazuje, czyli Super Trofeo Omologata, kojarzyło właśnie z jazdą torową. Chciałem, żeby ten samochód na drogach, korzystając z tego ostatniego członu, czyli Omologata, był jednak jakby właśnie zjechał z toru wyścigowego. Co to tutaj sugeruje? Numer startowy, oczywiście 777. Samochód wchodzi w rodzinę Designed by Buddha. I oprócz tego, chodźcie tutaj bliżej, mamy oczywiście włoską flagę, ale i mamy siedzącego Buddę z napisem Illegal. To jest ziomal, którego customowo narysował i zaprojektował tatuażysta, który robi wszystkie moje wlepy. Również te, które do zamówień tych bluzy, które pewnie się już wyprzedały w momencie tego odcinka, dostajecie po prostu w gratisie. Samochód dostał również tutaj takie oto podkreślenie wlotów. Ze względu na to, że to było całe karbonowe, to troszeczkę nam ginęło. A, i bardzo ważna sprawa, mamy karbon na miejscu. No to kto mnie śledzi na Instagramie, kto mnie śledzi na TikToku, ten wie, moi kochani, że ten karbon został po prostu przez producenta założony w ramach gwarancji. Także elegancko się zachowali. Buddha TV, jeżeli ktoś jest ciekaw, kto jest właścicielem tej fury, to od razu może sobie wbić, sprawdzić nasze materiały. Rzecz dość ważna i dość istotna, logotyp, który na tym kanale jest wręcz kluczowy, czyli Illegal Night. Chodźcie, moi kochani, dalej. Mamy blendę, która oczywiście również nawiązuje do tego motorsportowego klimatu tego samochodu. U góry zdecydowałem się na zarzucenie Buddha oraz polskiej flagi. Nie dawałem tego tutaj, żeby zrobić coś świeżego. This night is yours. To oczywiście hasło, które towarzyszy Illegalowi. Z boku poszliśmy oczywiście w ten sam numer boczny, czyli numer startowy, i poszliśmy w bardzo dużo mięty połączonej z białym, zamrożonym kolorem. I teraz jak to jest zrobione? Moi kochani, cały samochód jest najpierw pokryty PPF-em, następnie, moi kochani, cały jest oklejony na biało, następnie, moi kochani, biały został oklejony jeszcze raz PPF-em, który zamroził ten biały, żebyśmy mieli taki piękny frozen biały, żeby to był taki piękny mat, bardzo niespotykany, i na to dopiero został założony ten oto kolor turkusowy. Mi te połączenia się bardzo podobają, zwłaszcza w tym kadrze, który widzicie w tym momencie. Ten samochód prezentuje się naprawdę pięknie. Zobaczcie też tej jakości w detalu i wykonaniu, że mamy tutaj nawet takie oto drobne paski, które są zarzucone na te oto żeberka, żebyśmy tutaj podkreślili po prostu te wyloty powietrza z silnika. Napis STO, wszyscy już to wiemy. Huracan to jest napis, który jest standardowym napisem i standardową czcionką od Lamborghini. No i na tyle, moi kochani. Zdecydowaliśmy się całkowicie zasłonić ten kolor czerwony, tak samo jak i z frontu. Podkreśliliśmy tutaj całą tą aerodynamikę, podkreśliliśmy tą oponę, stosując tutaj również
biały kolor. Pięknie to wygląda, tak jak widzicie teraz na przebitce, w momencie kiedy taki hurakan z tych oto luf zionie sobie ogniem normalnie jak z jakiegoś palnika gazowego. W połączeniu taka ilość karbonu w tym oto turkusowym i zamrożonym białym, no moim zdaniem ten samochód jest na chwilę obecną po prostu piękny. Może za jakiś czas najdzie mnie jeszcze, żeby cały środek przeszyć na biało i dorzucić do niego na przykład troszeczkę czarnej alkantary i turkusowej nici. Ale to jeszcze nie teraz, bo nie wszystko naraz, a na wszystko przyjdzie czas. Moi kochani, z przyjemnością informuję was, że przebiliśmy 1 milion subskrypcji i ja oczywiście pamiętam o tym, co wam obiecałem i oczywiście, spokojnie, arcybiskup Labuda nad czymś specjalnym pracuje z okazji tego miliona. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to subskrybuj ten kanał, im was będzie więcej, tym bardziej rzeczy możemy robić. Zostaw łapeczkę w górę pod tym materiałem, a my bez zwalniania tempa lecimy dalej. Zabraliśmy się za temat zdjęć. Ja jebę. Jestem dumny, jak te bluzy wyszły i ja jebę i jestem dumny, jak ta koszulka wyszła. Te foty, które widzicie teraz na ekranie, to jest jakiś koniec świata. Pewnie w tym momencie filmu nie ma już żadnej z 777 bluz ani koszulek. Jeśli świecą się na dostępne, to wierzcie mi, nawet się nie zastanawiajcie. Jeśli nie ma, no to gratuluję tym, którzy zdążyli. Wpadajcie mordki na mojego Instagrama, wrzucam wam równo z wyjściem tego filmu parę tapet na telefon. A na przykład takie oto foto. Nie ustawiam na prywatny profil ani nic. Kto chce, daje follow. Kto nie chce, ten nie daje. Tapety macie na story. Myślę, że ci się tam spodoba, szefie. My wciąż ku górze, a słońce zaczęło się chować za górami. Droga non-stop prowokuje do zarzucania dupskiem. Non-stop piękny winkiel, co aż krzyczy, żeby wjechać buta i się ślizgać. No cóż, skutkiem tego jest stały punkt na moim kanale, czyli temat opony, a raczej ich brak. Co tu się dzieje? Kurwa, muszę, wiesz co? Cześć kamero. Co, nie masz już opon? Opon też nie mam, kurwa, ale największy problem jest nadkole teraz i właśnie operuję, żeby mi nie waliło cały czas w koło, bo jak jadę, to kurwa jest przechujnia, nie? Czyli co, druty ci uderzają nad kole? Nie, nadkole się rozpiło, jak lecieliśmy, no to opona po prostu wystrzeliła i zjebała w nadkole, nie? No i teraz takie części odpadają od tego. Musimy poczekać, bo Kubuś chyba druty odcina z opony. Ja się nie śmieję, bo zaraz też będę. Idź se przyświeć latarką i se nagraj moje opony. Jeszcze coś masz do powiedzenia? No nie mamy za dużo bieżnika. Nie mamy, musimy tym jeszcze wrócić do Polski. Albo co najmniej pod lawetę, która jest w Polsce. Tak jak powiedziałem, musimy więc tym wrócić do Polski. Wątpię, aby w tej miejscowości, do której się kierujemy, mieli takie opony. Będą mieli, to kupimy. Nie będą mieli, to się będziemy martwić. Dlatego to, że Kubuś w chwili obecnej ściąga druty ze swoich opon, nie jest ani trochę śmieszne. Odcinam się od problemu. Ale ładnie wyglądają, jak stoją. O tak. A few moments later. Kurwa, zajebiście drugie podejście. Ma jeszcze 1000 km na tym do domu. Chyba telefon. A, wysikaj się spokojnie. Uważaj, żeby tam jakiś niedźwiedź się nie zainteresował. Akcja serwisowa musiała się odbyć jeszcze kilka razy na trasie. Słońce totalnie się zawinęło, typowe ostatnimi dniami bezdroża, późnym wieczorem doprowadziły nas do hotelu. Dla nas trochę ogarniania sprzętu, później spania, dla was właściwie parę sekund i wjeżdżamy dalej. Powoli, ku końcowi. Ale to, że powoli zmierzamy ku końcowi, nie oznacza, że już trzeba wyłączać ten materiał. Przed nami jakieś 10-11 godzin trasy, hurakanem, totalnie bez żadnych opon, z Rumunii aż na granicę do Polski. No i kochani, to już chyba jest taki znak rozpoznawczy na tym kanale, że jak mamy film z tylno-napędowym samochodem, to wracać będziemy na drutach i powiem wam szczerze, że zajebiście się z tym czuję, że taki tutaj mamy znak rozpoznawczy. Wracając, po mojej lewej oko cieszyła M4. Oko cieszyły również jakieś pałace, którymi przyozdobione były wioski, przez które jechaliśmy. Moi kochani, dziękuję wam, jeżeli dotrwaliście tutaj do samego końca i ja z perspektywy tego, co w tym filmie się działo, czyli granicy, czyli tego, że spotkaliśmy niedźwiedzia, tego, jakie mieliśmy widoki, tego, że wjechaliśmy przez przypadek na tą wioskę i posmakowaliśmy z zupełnie innego świata, mam wrażenie, że to może być najmocniejszy film w historii tego kanału w kategorii vlog. Czy tak jest, czy nie? Według mnie jest kurwa potencjał, jest kurwa grubo. Jestem dumny z tego, w jaki sposób
całe te wydarzenia zostały dla was ubrane we vloga i wrzucone tutaj, na mój kanał. Zostaw subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Zapraszam cię, drogi widzu, na mojego Instagrama, do którego teraz nazwa u góry. Pamiętaj, że możesz tam znaleźć tapety Huracana na swój telefon. A ja chyba już bez zbędnego przyciągania żegnam się z wami, no i odmeldowuję. Kocham, pozdrawiam, jesteście kurwa wspaniali, bo dzięki temu, że jesteście tak zaangażowani i że ogląda to was taka masa, my możemy robić takie grubasy. Nara.